Witam serdecznie w małej cukierence i zapraszam na mój nowy film. Dzisiaj przygotujemy pyszne ciasto z makiem, serem i ciastem orzechowym. Ciasto jest bardzo smaczne, wilgotne, wszystkie smaki wspaniale się ze sobą łączą. Dla mnie to takie idealne ciasto na święta. Cudownie pachnie świętami. W przygotowaniu jest trochę zachodu, ale uważam, że warto. Z przepisu uzyskamy sporą blaszkę i uważam, że ciasto nie jest trudne w przygotowaniu. Trochę zmodyfikowany przepis z książki siostry Anastazji. Polecam i zapraszam na film. Składniki na ciasto makowe: 5 jajek wielkości M, osobno żółtka i białka, 180 g cukru pudru, pół szklanki posiekanych orzechów włoskich, pół łyżki naturalnego miodu, 1,5 łyżki mąki pszennej, użyłam tortowej, 1 łyżeczka proszku do pieczenia, 40 g rodzynek, 300 g suchego, niemielonego maku plus około 500 ml mleka. Jeśli ktoś nie chce, nie musi gotować na mleku, można mak tylko gotować na wodzie. Do rondelka wsypujemy mak i zalewamy go mlekiem. Ja jeszcze dodałam troszeczkę gorącej wody, aby na pewno mak był dobrze przykryty. I mak stawiamy na gazie, gotujemy. Gdy mak się zagotuje, zmniejszamy ogień na najmniejszy i gotujemy go tak przez około 25-30 minut. Od czasu do czasu mieszamy. Ugotowany mak ściągamy z ognia i osączamy go na sitku. Odstawiamy na chwilę do ostygnięcia. Ostygnięty, osączony mak mielimy 2-3 razy. Ja zmieliłam 3 razy, ponieważ po 2 ciągle wydawał mi się jeszcze taki twardy. I przygotowany mak na chwilkę odstawiamy. Do drugiej miski przekładamy żółtka, dodajemy około 2/3 cukru pudru, dodajemy miód, przez chwilę mieszamy, aż składniki się połączą, dodajemy pozostały cukier puder i mieszamy na jednolitą, puszystą masę. Żółtka ucieramy. Puszystą masę z żółtek dodajemy do maku, dodajemy mąkę, proszek do pieczenia, rodzynki, orzechy i mieszamy mikserem do połączenia składników. Białka ubijamy, ale nie na bardzo sztywno. I dodajemy je do masy makowej. Dokładnie mieszamy szpatułką, aż składniki ładnie się połączą. Gotowe ciasto makowe przekładamy do przygotowanej blaszki i wyrównujemy. Na chwilę odstawiamy. Przygotujemy teraz ciasto serowe. Składniki na ciasto serowe: 1 kg gotowego sera na sernik, użyłam sera z wiaderka, 3 jajka wielkości M, 200 g cukru pudru, około 5-6 kropli aromatu śmietankowego. Niekoniecznie, można pominąć. Jeśli się zdecydujemy go dodać, radzę użyć aromatu doktora Edkera. 1 opakowanie cukru wanilinowego, 16 g, 1 kupiasta łyżka mąki ziemniaczanej i 110 g kwaśnej śmietany 18. Do sera dodajemy cukier puder, cukier waniliowy, mąkę ziemniaczaną, aromat śmietankowy i krótko mieszamy mikserem do połączenia składników.
Następnie dodajemy po jednym jajku. Po każdym dodaniu mieszamy mikserem do połączenia składników. Zbieramy składniki z brzegów miski i na koniec dodajemy śmietanę. Krótko mieszamy do połączenia składników. Gotową masę serową wykładamy na masę makową w blaszce. Robimy to pomału łyżką. I ciasto na chwilę odstawiamy. Przygotujemy ostatnie orzechowe ciasto. Składniki: 5 jajek wielkości M, osobno żółtka i białka, 100 g zmielonych orzechów włoskich, 2 łyżki mąki pszennej, użyłam tortowej, 50 g cukru pudru i 1 łyżeczka proszku do pieczenia. Do żółtek dodajemy cukier, puder i ubijamy na jasny krem. Dodajemy zmielone orzechy, mąkę, proszek do pieczenia i krótko mieszamy. W osobnej misce ubijamy białka, ale nie na bardzo sztywno. Połowę ubitych białek dodajemy do ciasta i mieszamy delikatnie szpatułką. Dodajemy pozostałe białko i znów mieszamy, aż składniki się połączą. Gotowe ciasto orzechowe wylewamy na masę serową i wyrównujemy. Ciasto wstawiamy do nagrzanego piekarnika. Pieczemy w 170 stopniach na funkcji góra-dół przez około 70-75 minut. Piekłam na najniższym poziomie piekarnika. Po wyjęciu z piekarnika ciasto odstawiamy do całkowitego ostudzenia. Ostudzone ciasto ostrożnie wyciągamy z blaszki, ściągamy papier do pieczenia. Ciasto przed podaniem posypujemy cukrem pudrem. I nasze pyszne ciasto świąteczne z makiem, serem i ciastem orzechowym jest już gotowe. Wygląda fantastycznie, jest bardzo smaczne, wilgotne, aromatyczne. Bardzo polecam.